Herbata gruzińska to coś, co znamy, a przynajmniej pamiętamy. Kiedyś była popularna u nas, królowała na naszych pustych półkach, przez co kojarzy nam się troszeczkę tak kryzysowo. Jest przez co niepopularna. Raz, że najczęściej czarna, a dwa, że no właśnie, złe wspomnienia sprawiają, że gruzińska herbata musi sobie na nowo torować drogę do naszych czajniczków, a powinniśmy dać jej szansę, ponieważ jest to już zupełnie coś innego w dzisiejszych czasach niż to, co pamiętamy z czasów, które pamiętamy. Sama herbata w Gruzji nie zaczęła się oczywiście naturalnie, ponieważ nie jest to miejsce, gdzie rosła, gdzie występowała. Jej początki wiążą się z księciem gruzińskim, który będąc w Chinach zachwycił się herbatą, bardzo zapragnął uprawiać u siebie i co więcej zorientował się, że klimat w miejscu, gdzie się znalazł, jest bardzo podobny do tego, który zna ze swojego kraju. To oczywiście nie do końca tak było, bo akurat pogoda była mniej więcej podobna, klimat jest troszeczkę inny. Gruzja ma klimat nie chiński, ale klimat umożliwiający produkcję herbaty. Stawiamy kolejny kraj na naszej mapie herbacianych producentów. Czajnikowy.pl. Książę przywiózł herbatę na początku XIX wieku. Znalazłem, że miał to ukryte, przemycone w wydrążonym bambusie, który sobie wziął na pamiątkę. I te nasiona zasadzono, a już w 1947 były pierwsze zbiory herbaciane i prezentacja gruzińskiej herbaty w Sankt Petersburgu, gdzie na targach została odznaczona. No i później plantacje rozwijały się, jednakowoż nie była to ciągle taka idealna herbata, właśnie przez to, że klimat w Gruzji nie był idealny dla herbaty. Zaczęto więc rozwijać ten temat, zaczęto sprowadzać specjalistów z Chin i nowe sadzonki. No i zasadzono, pierwsze plantacje założono w Batumi i w Sukumi. No i herbata była coraz lepsza. Do tego stopnia, że na przełomie wieków już w Paryżu na Expo zdobyła złoty medal. Zasadzono herbatę na 2 milionach hektarów. Wyobrażacie sobie tę ogromną powierzchnię w tak małym kraju i w tak dalekim od idealnych warunków kraju. XX wiek był dla Gruzji czasem intensywnego herbacianego rozwoju, do tego stopnia, że nowe technologie, nowe fabryki wprowadzone przez Rosjan, sprzęt ciężki, kombajny i różne maszyny do obróbki herbaty doprowadziły Gruzję w 50 latach na miejsce 4. największego producenta herbaty na świecie. Niesamowity wynik. Dzisiaj nie mogłaby się mierzyć z tym. Dlaczego tak było? Zauważcie, kiedy zaczęła się era komunizmu, to były takie różne pomysły, żeby uniezależnić się od innych krajów. Uważano, że Związek Radziecki ma wszystko najlepsze, no i również herbatę, więc nie musi jej sprowadzać skądinąd, więc było dość takie ostre parcie, ostre naciski na Gruzję, żeby tej herbaty robić jak najwięcej, żeby zaspokoić cały sowiecki rynek herbatą gruzińską. No i faktycznie udawało się to zrobić przez inwestowanie, przez coraz to więcej maszyn, coraz więcej nawozów sztucznych, pestycydów, przez tworzenie nowych odmian, nowych szczepów herbacianych. No, efekt jest taki, że przeogromna, świetna produkcja herbaciana w końcu musiała zniknąć, ponieważ wyjałowiona ziemia, wyeksploatowana, przestała już tak sprzyjać herbacie. Jej jakość zaczęła się pogarszać. W międzyczasie komunizm zniknął, no i plantacje gruzińskie porzucono. Obecnie zostało już tylko 17 z 150 fabryk herbacianych w Gruzji i bardzo dużo opuszczonych plantacji, które zdziczały i które właściwie są bezpańskie i z których można korzystać. Okazuje się, że miejscowi, często pracujący już na tych polach od wielu pokoleń, znali podstawy obróbki i nawet dzisiaj potrafią to robić, więc chodzi się po prostu w takie
zdziczałe miejsca, zrywa herbatę, przetwarza w domu. Zdarza się, że sprzedaje się to na targu, taką po prostu niecertyfikowaną produkcję. No i efekt jest taki, że ta herbata jest dobra. Herbata, która jest właściwie organiczna, zostawiona sama sobie, rośnie sobie tak, jakby chciała, zbiera się ją i obrabia ręcznie, więc no właściwie ideał. No i w ten sposób drobni producenci, którzy nagle odkryli, że jest ich tam naprawdę sporo, założyli sobie specjalne stowarzyszenie. Nazywa się to Georgian Handmade Tea Makers Association, więc dość skomplikowane, myślę, że ma fajny skrót i w obrębie tego stowarzyszenia, tej grupy są pewne zasady. Nie można stosować maszyn, cała produkcja odbywa się ręcznie, mimo że ktoś dorobiłby się maszyny, to nie może jej kupić. Mają tam tylko suszarnię wspólną, kiedy zła pogoda uniemożliwia suszenie herbaty na słońcu, można z tej suszarni korzystać jako z jedynej takiej, powiedzmy, maszyny. No i herbata ta jest naprawdę wyśmienita. Możemy dostać liczne herbaty, które w ogóle noszą jako nazwisko konkretnego producenta, ponieważ no, jest po prostu dom, gospodarstwo, jest senior rodu, który produkuje herbaty niewiele, ale możemy ją dostać, możemy właśnie dzięki temu stowarzyszeniu kupić ją również w Polsce, mimo że produkuje się jej naprawdę mało rocznie. Stąd warto zwrócić na to uwagę, warto skosztować i warto cieszyć się gruzińską herbatą, tak jak my, ucieszymy się zaraz. Mam taką myśl, że gruzińska herbata, obok na przykład herbaty z Darjeeling, to jest taka, która raczej nie pojawi się na żadnych herbacianych zawodach, ponieważ ma tak charakterystyczny smak, że byłoby to po prostu zbyt proste. Każdy od razu zgadłby, że to Gruzja. Bardzo specyficzny, bardzo doceniany. Ja bardzo lubię. Jest wyśmienita, nie jest zbyt mocna, jest słodkawa, taka, możemy powiedzieć, trochę dżemowata nawet, owocowa, ale z bardzo wyraźną nutą ziół. I to w ogóle takich ziół miodonośnych, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Wyczuwam jakby niekoniecznie nutę miodu, co nutę na przykład nawłoci, melisy, może gdzieś tam odrobinę pokrzywy, jest taka ziołowość połączona z dżemem i z miodem. To tak jakby zrobić miodowy dżem owocowy, jakiś truskawkowy na przykład i jeść go popijając na przykład właśnie melisą, czy melisą z pokrzywą, czy w ogóle jakąś mieszanką ziół polnych, ale takich, wiecie, kwiecistych. Krótko mówiąc, no nie da się tego z niczym pomylić. Gruzińska herbata. Naprawdę warto się w tym rozsmakować i skosztować. Każda jest inna, ale wszystkie mają taki wspólny mianownik, czyli jak wspomniany Darjeeling. Można powiedzieć, że taki nasz, no nie do końca nasz, bo Gruzja jednak jest w Azji, w Europie, no, ale najbliżej nas. Taki nasz miejscowy, powiedzmy, Darjeeling. Chociaż różnią się od siebie zupełnie. Wyśmienita. To tyle. Do zobaczenia w następnym kraju.